Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie zaprezentujemy ładowarki Farezin serii FS. Ładowarki dostępne są w 4 wersjach. W wersji Classic, Dynamic, Performance i Excellence. W tym momencie po prawej widzimy wersję Excellence z wysoką kabiną oraz wersję Dynamic po lewej stronie z niską kabiną. Wersje różnią się między sobą poziomem wyposażenia, zastosowanymi silnikami spalinowymi, rodzajem pomp hydraulicznych, co pozwala na precyzyjne dostosowanie maszyny do specyficznych wymagań użytkownika i charakteru wykonywanej pracy. Wersje z niskimi kabinami wyposażone są dodatkowo w kamerę cofania, co ułatwia manewrowanie tego typu maszyną. Wersja z niską kabiną obniżona jest o prawie 20 cm względem wysokiej. Możemy sobie rozszyfrować oznaczenie tej maszyny. Początek FS oznacza, że jest to nowa seria ładowarek. 7 oznacza, że jest to maksymalna wysokość podnoszenia. 32 w tym przypadku oznacza maksymalne obciążenie. I C oznacza, że jest to kabina kompaktowa. Jest również także oznaczenie LC. Oznacza to, że jest to kabina obniżona. Jeżeli chodzi o silniki, zastosowane są tutaj silniki Deutza 3.6 i 2.9. Wersja 55 i 75 kW dostępna jest w wersji Classic, natomiast wersja 85 kW i 100 kW dostępna jest w pozostałych wersjach. Setka natomiast dostępna jest tylko w Performance i Excellence. Jest to wersja dodatkowa. Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami, czyli Classic, Dynamic, Performance i Excellence, są dosyć zauważalne. Między innymi Classic i Dynamic oferuje pojedynczą prędkość, natomiast Performance i Excellence oferuje podwójną prędkość pompy hydrostatycznej. W podstawowych wersjach maksymalna prędkość przejazdu to 30 km/h, natomiast w bardziej zaawansowanych wersjach jest to 40 km/h. Jeżeli chodzi o pompy hydrauliki roboczej, w Classic i Dynamic jest to pompa zębata, natomiast w wersjach wyższych jest to pompa tłoczkowa LS. Wszystkie maszyny wyposażone są w rozdzielacze flow sharing, co oznacza, że możemy pracować hydrauliką, rozdzielając precyzyjnie przepływ oleju pomiędzy różnymi funkcjami i osprzętem, nawet w sytuacjach, gdy dostęp oleju jest ograniczony, dzięki czemu wszystkie funkcje hydrauliczne mogą działać jednocześnie z zachowaniem płynności i proporcjonalności. Warto nadmienić również, że wersja Excellence posiada joystick na CAN-busie, dzięki czemu joystick jest amortyzowany wraz z siedzeniem, co poprawia komfort pracy. Maszyny wyposażone są w podzespoły wysokiej klasy, m.in. tak jak wcześniej wspomniałem, silniki Deutza, chłodzone oczywiście cieczą, 4-cylindrowe. W tym przypadku mamy tutaj 3,6 litra. Układy hydrostatyczne firmy Danfoss. Pod maską silnika znajdziemy pakiet chłodnic, który został bardzo przemyślany. Jest tak umiejscowiony, aby zminimalizować konieczność obsługi chłodnic, czyszczenia. Możemy wyposażyć maszyny także w rewers odwracalny, czyli wentylator chłodnicy odwraca swój bieg, przez co sam oczyszcza pakiet chłodnic. Chłodnice, które tutaj widzimy, jest to m.in. chłodnica powietrza doładowującego, płynu chłodzącego oraz oleju hydraulicznego. Pod maską silnika znajdziemy również pakiet filtrów powietrza. Tutaj producent również przemyślał budowę, przez co wentylator co jakiś czas potrafi pod ciśnieniem wyciągnąć pył z komory filtrów. Przynajmniej raz na tydzień powinniśmy zdemontować osłonę i sprawdzić stan filtrów powietrza, czy filtr dolega, w jakim jest stanie, czy nie jest nadmiernie zabrudzony. Tak jak tutaj widzimy, mamy 2 filtry powietrza, główny oraz pomocniczy, więc silnik jest bardzo dobrze filtrowany przed zanieczyszczeniami. Poniżej znajdują się 2 filtry paliwa, wstępny oraz główny. Ten po lewej posiada również separator wody, który możemy w razie potrzeby
oczyścić z zanieczyszczeń, z wody zbiornik poziomu płynu chłodzącego, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego oraz poniżej znajduje się wskaźnik poziomu oleju silnikowego. Z tyłu maszyny widzimy wskaźnik oleju hydraulicznego. Wskaźnik powinien być widoczny w tym okienku. Jeżeli jest on niewidoczny, to prawdopodobnie oleju jest za mało. Powinniśmy wówczas uzupełnić olej hydrauliczny. Maszyna może być wyposażona również w zaczep. Może być on manualny, półautomatyczny lub automatyczny. Pod układem wydechowym przykręcona jest osłona siłownika w razie jakichkolwiek prac czy czyszczenia maszyny. Gdybyśmy musieli mieć podniesiony wysięgnik, należy zablokować siłowniki. Wlew paliwa znajduje się po lewej stronie kabiny, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z wysoką kabiną czy z niską. W przypadku wysokiej kabiny wlew znajduje się zaraz za drzwiami kierowcy, a wlew AdBlue w tym miejscu, czyli z tyłu. Natomiast w wersji z niską kabiną zbiornik paliwa znajduje się nad lewym tylnym kołem, a układ AdBlue niezmiennie za kabiną. Maszyny standardowo wyposażone są w dwa typy ramki. Tak jak tutaj jest to ramka typu FH. W mniejszych wersjach, w bardziej uboższych wersjach wyposażona jest w manualne zaczepianie osprzętu, które jest w standardzie. Możemy również wyposażyć maszynę w zawór sześciodrogowy z hydraulicznym przełączaniem, blokowaniem osprzętu, tak jak w tym przypadku. Maszyny również mogą być wyposażone w euroramkę i tam zawór sześciodrogowy oraz ryglowanie hydrauliczne mamy w standardzie. W najbogatszej wersji maszyny mamy do dyspozycji wiele funkcji wysięgnika, m.in. ograniczoną wysokość, funkcję Boom Speed Control, gdzie możemy regulować prędkość poszczególnych ruchów wysięgnika procentowo z pozycji wyświetlacza, co później pokażemy. Możemy również ustawić opcję automatycznego wycofywania, gdzie wysięgnik sam chowa się pod wpływem ruchów joysticka. Końce ruchów wysięgnika są automatycznie hamowane. W opcji jest również potrząsanie łyżką oraz tryb forklift, który dostosowuje nam prędkość obrotową silnika do obciążenia układu hydraulicznego roboczego, nie zmieniając przy tym prędkości jazdy. Ładowarki Farezin serii FS w zależności od wersji mogą być wyposażone w amortyzację wysięgnika. Pozwala ona na amortyzację ruchu wysięgnika podczas przejazdu maszyny. Jeżeli chodzi o kolejną funkcję, taką jak pływające ramię, jest ona przydatna w przypadku korzystania z różnych akcesoriów, które muszą podążać za nierównościami podłoża. Sprawia to, że wysięgnik może poruszać się swobodnie w górę i w dół. Ze względów bezpieczeństwa możemy ją uruchomić jedynie, kiedy wysięgnik jest niedaleko od ziemi i aktywujemy ją również za pomocą przycisku w kabinie. Wewnątrz kabiny znajduje się wyświetlacz, z którego obsługujemy większość funkcji maszyny. W przypadku wersji Excellence mamy do czynienia z wyświetlaczem 8-calowym, natomiast w przypadku pozostałych wersji mamy do dyspozycji wyświetlacz 5-calowy. W przypadku tej najbogatszej wersji mamy również joystick amortyzowany wraz z siedzeniem oraz z podłokietnikiem. Tabliczka znamionowa maszyny znajduje się w tym miejscu. Po otwarciu drzwi kabiny widzimy również osłonę. Po jej zdemontowaniu widzimy skrzynkę przekaźników i bezpieczników. Ponadto skrzynka przekaźników i bezpieczników znajduje się również pod tą czarną osłoną oraz w komorze silnika. Po uruchomieniu prądu w maszynie możemy przykręcić kluczyk, zaprezentować funkcję wyświetlacza. W wersji Excellence układ przeciążeniowy znajduje się w górnej części wyświetlacza. Oznaczony jest prostokątami zielonymi, żółtymi oraz czerwonymi. Prostokąty zielone oznaczają, że obciążenie jest małe, można kontynuować pracę. Przy żółtych prostokątach
prostokątach powinniśmy zachować szczególną uwagę, ale możemy kontynuować pracę, natomiast przy czerwonych należy zmniejszyć obciążenie maszyny, na przykład poprzez wycofanie wysięgnika lub zmniejszenie obciążenia. W tym miejscu widzimy temperaturę płynu chłodzącego silnika. Na wyświetlaczu widzimy również obroty silnika, prędkość jazdy, kąt wysięgnika, pozostałe funkcje. Widzimy, czy operator jest obecny na siedzeniu. Widzimy również poziom płynu AdBlue, poziom paliwa. Tutaj widzimy, czy koła są ustawione równolegle, czy nie, zarówno przednia i tylna oś. W momencie, kiedy koła są ustawione równolegle, koła poszczególnej osi zapalają się na kolor zielony. Po uruchomieniu maszyny możemy również pokazać, jak wyrównać koła poszczególnych osi. W tym momencie jesteśmy w trybie skrętu jedynie przednich kół. Po skręcie widzimy, że koła zostały skręcone. Komunikat o równoległości przedniej osi zniknął. W tym momencie szukamy środkowego położenia. Zaświecił się komunikat. Możemy przełączyć się na inny tryb i sterować 4 kołami. Możemy wejść w ustawienia. W zakładce silnika widzimy wszystkie dane dotyczące silnika spalinowego, m.in. prędkość obrotową, obciążenie, ciśnienie oleju, ciśnienie paliwa, temperaturę płynu chłodzącego i wiele innych. U góry również widzimy kody błędów, tabelę kodów błędów. Możemy wejść w zakładkę pojazdu. Tutaj również mamy tabelę kodów błędów oraz dane dotyczące pojazdu. Po wejściu w zakładkę przekładni u góry znajduje się tabela kodów błędów oraz poniżej takie dane jak m.in. położenie pedału hamulca czy pedału gazu. Warto wspomnieć, że maszyna jest wyposażona w system inchingu. Jest to czujnik kąta umieszczony w pedale hamulca, który jest zintegrowany z pedałem hamulca. Pozwala zmniejszyć prędkość maszyny, zarządzając wydatkiem pompy jazdy. Co ważne, pozwala zmniejszyć zużycie tarcz hamulcowych. Dalej możemy wejść w ustawienia wyświetlacza. Kolejna zakładka jest zarezerwowana tylko dla serwisu. Kolejna również. Możemy jedynie tutaj wejść, zobaczyć, kiedy jest kolejny przegląd okresowy. Pozostałe zakładki są zarezerwowane dla serwisu. I możemy również zmienić język. Mamy tutaj do dyspozycji język polski, więc wszystko powinno być zrozumiałe. Kolejna zakładka jest to zakładka robocza. Mamy tutaj znacznie mniej ikon, więc możemy się skupić na podstawowych parametrach, które powinny być ważne podczas pracy. W kolejnej zakładce w obszarze pracy możemy m.in. włączać dodatkowe funkcje, takie jak Boom Speed Control. Możemy regulować maksymalną prędkość wysięgnika w poszczególnych ruchach. Możemy uruchomić pełną funkcję lub poszczególną. Możemy ustawić stały przepływ i ustawić dokładnie, jaki on ma być. Ile litrów na godzinę, jest to szczególnie ważne w przypadku osprzętu, który wymaga precyzyjnej regulacji przepływu oleju. Możemy uruchomić ręcznie rewers wentylatora. W momencie, kiedy byśmy zapomnieli o uruchamianiu tej funkcji, maszyna zrobi to za nas co jakiś czas, mniej więcej raz na godzinę. Kolejną opcją jest dodatkowy przepływ. Jest to funkcja, która umożliwia luzowanie ciśnienia w przednich szybkozłączach. Możemy również włączyć tryb Start-Stop. Jest to tryb, który pozwala na zgaszenie silnika w momencie, kiedy silnik jest rozgrzany. Gdy operator zejdzie z siedzenia, silnik po około 60 sekundach wyłączy się samoczynnie i po ponownym zajęciu miejsca silnik uruchomi się do pracy.
Możemy włączyć lub wyłączyć auto inching. Możemy wejść w obszar pracy. Po uruchomieniu tej funkcji możemy ustawić maksymalną górną oraz dolną wysokość pracy wysięgnika. Po uruchomieniu danej funkcji możemy ustawić wysięgnik na żądaną wysokość oraz zatwierdzić przyciskiem i ustawić wysokość, jaka nas interesuje. Jest tutaj również opcja autopowrotu, która pozwala na wycofanie wysięgnika podczas opuszczania z żądaną prędkością oraz funkcja pompy centralnego smarowania w przypadku, gdy maszyna jest w nią wyposażona. Mamy również tutaj Climatronic w wersji Excellence oraz zwykły panel klimatyzacji w mniejszych wersjach. Możemy wejść również w radio. Joystick z najważniejszymi funkcjami. Joystick jest obrotowy, możemy go nim zatwierdzać funkcje z wyświetlacza. Jeżeli chodzi o przeglądy okresowe, pierwszy przegląd powinien być wykonany po 50 motogodzinach, kolejny na 250 motogodzin, kolejny na 500 i potem każdy kolejny co 500 motogodzin. Pierwsza wymiana oleju hydraulicznego powinna nastąpić po 1500 motogodzinach. Minimum co 7 dni operator powinien przesmarować wszystkie punkty, zwracając uwagę na przednią oś. Wszystkie punkty są oznaczone specjalnymi naklejkami. Maszyna może być wyposażona również w system Farmatic. Jest to specjalny moduł, który pozwala na zdalną diagnostykę, na zaplanowanie konserwacji, na zarządzanie gwarancjami. System jest o tyle przydatny, że często możemy zdalnie pomóc przez telefon, widząc parametry oraz ewentualne błędy, które pojawiły się na maszynie, na wyświetlaczu. Domontowanie systemu Farmatic wpływa także na wydłużoną gwarancję.